4. część. 28 rozdziału. Dokąd jedziecie z samochodem? Okej, teraz mamy dwie opcje. Mikołaj albo dalej moja rodzina. Czekaj, Wendy, skąd się nagle pojawiła opcja Mikołaj? Właś... Jesteś pewna, wiesz, napisał ci, żebyś się... Powiedział, że mam się nie mieszać. Wiesz, ile razy słucham się takich opinii? 0. 0. Zero. Ale to co do jego domu? Chcesz jechać w tym momencie? Gdzie? Nie powiedział, gdzie jest. No nie powiedział. I raczej nie powie. Więc albo jedziemy do jego domu, albo do domu moich rodziców, albo... Wendy, to jest Słuchaj, to twoja decyzja jakby. twoja decyzja tylko i wyłącznie. My poprzemy cokolwiek wybierzesz. No chyba, że będzie to głupie i zagrażające naszemu życiu, to wtedy nie. Nie mamy też zbyt wiele czasu. Okej, gdzie... Gdzie zatem Może do jego rodziny. najbliżej? Do twoich rodziców jest naprawdę bardzo blisko. W sumie Ale zarazem do tego adresu na dokumentach też jest dosyć blisko. może adresu na razie lepiej nie sprawdzać. Czemu nie? Narratorze, Tak? proszę przestać. Salvi, jesteś moją prawą ręką, doradź mi. A, zdegradowany. Nie. Wendy, to są twoi najbliżsi. Zależy na kim ci bardziej zależy. Zależy mi i na Mikołaju, i na moim bracie. Ale nie możemy być w dwóch miejscach naraz. Oj, Wendy, jeśli chodzi o twoją rodzinę, mamy deadline jeszcze 2 dni. Jeśli chodzi o Mikołaja, nie mamy ani informacji, ani deadline'u. Okej, to jedziemy do Mikołaja. Odpalam silnik i kieruję nas do domu Mikołaja, w którym już kiedyś byłem, więc wiem, co ustawić. Bardzo dobrze. Dojechaliście pod dom Mikołaja. I jaki jest plan? Plan, improwizacja. Wysiadam. Wendy, czego mamy się spodziewać? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem nawet, czy tam jest. Dzwonię domofonem. Nie, Brak odpowiedzi. Wendy, jego chyba nie ma w domu, więc myślałem, że masz jakiś sposób, żeby wejść do domu, żeby chociaż jakieś poszlaki znaleźć. Pamiętasz numer do otwarcia drzwi? W sensie od tego. Czy pamiętam taki numer? No w sumie spędziłaś z nim 2 miesiące, więc powinnaś. Okej, to wchodzę. Chodzę za Wendy. Zanim to się wszystko wydarzy, widzisz wyłaniającego się za rogu Giliego. Gili, o mój Boże, żyjesz. Ale co to za życie? Gili, gdzie jest Mikołaj? Mikołaja nie ma. Ale co się z nim stało? Co tu robisz? Niedawno jego siostra przyszła po niego. Wdali się w potyczkę. Mikołaj przegrał i wracają do łazienek, Och, chuj. do domu Trimier. Jaki masz plan? Ja? No, Na mnie każdy patrzy dziwnie, bo pluwałem się z pieprzonym Nikitą Tarkowskim. no to witam w klubie. Co ty nie powiesz, mamy dosłownie ten sam problem. Ja się umywam. Ogólnie myśleliśmy, że nie żyjesz, ale jednak żyjesz. Ja wracam do Rawnosów. Co mam zrobić? Walczyć z Trimier? No ze wszystkim. Ej, Trimier, tu są ci od krwi. Tak. Tak. Wendy, co my mamy zrobić? Walczyć z Trimier? Nie da się tego jakoś pokojowo z nią rozwiązać? Może jeśli ona się z nim jakoś założyła, to może ty możesz się założyć z nią. Ona jest mało pokojowa. To o co oni się założyli? Jaki co? Jaki zakład? Jakiś zakład? Mówiłeś coś, Gili, że przegrał Mikołaj. Potyczkę przegrał. Aha. Na dyscyplinę. Bardzo szybko. Wendy zawsze mówiła, że my nie mamy szans z Mikołajem. A jeśli on przegrał ze swoją siostrą, to raczej nie mamy też szansy z jego siostrą. Ja. Jeszcze przy łazienkach jest ten pieprzony.
Dlaczego mi się wydaje, że to jest wszystko dziwnie połączone? Jaki czas temu to się stało? No gdzieś z 2 godziny temu? Czyli już tam są. Okej, Wiecie, jak Gili, się nie- mówi... Poczekaj, Mateusz. Okej, Gili, nie będziemy cię w to mieszać. Ty masz swoje problemy. Co wy znaleźliście w tym szpitalu? Kolejne miejsce inkwizycji. Gdzie? Prawdopodobnie. Gdzie? Ja tego nie chcę słuchać, ja stąd idę. Trzymaj się, Gili. Na razie, Gili. Bądź bezpieczny. Odchodzi, zostawiając za sobą jakąś Fata Morgana. Jakąś iluzję. Nie pamiętam, gdzie dokładnie było to miejsce. Wendy, ty robiłaś zdjęcia. Jest takie katolickie stowarzyszenie. Jest dosyć blisko Łazienek Królewskich. I jest ulica dalej od mojego miejsca spokrewnienia. A w Łazienkach Królewskich jest? Dom Trimiera. Tak jak powiedział Gili. Nie wydaje wam się to połączone? Że to samo chciałem powiedzieć, czy najciemniej nie jest pod latarnią? Wendy wsiada do samochodu. Wendy, ty chcesz tam jechać teraz? Mam trochę bardzo dziwną teorię, ale co jeśli ci wariaci od krwi są w zmowie z Inkwizycją? Wątpię, raczej żadne z nas nie chciałoby umrzeć po prostu, albo wybić własną rasę, że tak powiem. Słuchaj, oni są od krwi. Może wynaleźli jakieś... Może wynaleźli lekarstwo na to i chcą wybić resztę, a oni staną się ludźmi, albo cholera wie czym. Są legendy, że pierwszy Trimier powstał przez to, że zmusił innego, jakby ukradł moce od innego spokrewnionego. Tak powstał ten klan. I myślisz, że teraz chcą się wyzbyć ukradzionej mocy? Nie, sądzę, że chcą ją do czegoś wykorzystać. Wendy, ja chcę... No jeśli nawet nasze teorie mogą być choć trochę prawidłowe, to nie powinniśmy tam jechać. Mikołaj jest w niebezpieczeństwie. Wendy, ale jeśli tam pojedziemy, my też będziemy. Okej, to... Buchu, gdzie chcecie jechać zatem? Możemy w takim razie albo sprawdzić to miejsce, katolickie stowarzyszenie, które jest bardzo blisko Łazienek Królewskich, albo możemy spróbować dowiedzieć się czegoś. Możemy jechać i przekazać. Nie, bo dalej nie mam pełnych informacji. Według mnie jak na razie jedyne bezpieczne opcje to są po prostu twoje mieszkanie, czy tam twojego brata, no. No, Mieszkanie mojego brata? No mówiłaś, że też tam wypadałoby poszukać. jeśli Tak, chcę przeszukać to miejsce, żeby upewnić się, że on nie ma z tym nic wspólnego. Bo jeżeli on ma coś z tym wspólnego, to zginie. No dobra, czyli kierunek... Która godzina? Twoja ostatnia. 3:57. Dobra, zostało nam ze 3 godziny. No jeszcze zależy, ile droga do domu brata Wendy. No właśnie. Gdzie twój brat mieszka? Nowolipie 1. Mieszkanie, nie powiem które. Dobra, czy mamy numer do Syrena albo kogoś ważnego? Nie, ja nie. Sądzę, że wypadałoby chociaż powiedzieć tą teorię o Trimier. Nie możemy wyciągać takich wniosków. To jest teoria Wendy. Okej, ale nie możemy wysuwać takich teorii. Wiesz czemu? Bo wtedy zostaniemy oskarżeni o to, że próbujemy skłócić innych spokrewnionych z innymi spokrewnionymi, jeżeli ta teoria nie będzie prawdziwa. Dobrze. W naszej sytuacji nie możemy robić takich rzeczy. To w takim razie po prostu wyślij MMS-em to... Kurwa, nie mam nawet do kogo, bo nie mamy żadnych kontaktów. Chciałbym też przypomnieć, że pani Syrena kazała nam bardzo przestrzegać terytorii. Mhm. I sądzę, że włażenie jednak do Łazienek Królewskich, które są faktycznie pod kontrolą Trimier, nie jest najlepszym pomysłem. No, Czyli to całkowicie odpada. Mieszkanie twojego brata, bo mieszkanie twoich rodziców. Wybieraj. jeśli powiem tak, Wendy, jeśli Miki jest ze swoją siostrą w domu Trimier, raczej go nie zabiją. Przynajmniej wątpię, żeby go chcieli Raczej zabić. zabiją nas, jeśli tam wyjdziemy. No, on raczej jest tam bezpieczny. Znaczy na tyle bezpieczny, żeby go nie zabito. Okej, ale jak to załatwię? Jak załatwię wszystko to,
i dowiem się jakichś kluczowych informacji na temat Trimier, wchodzę tam. Nie obchodzi mnie to, czy zginę, nie obchodzi... Poza tym nie mogą mnie zabić. Nie mają podstaw. Chodzisz na ich terytorium. Z obecnej sytuacji... No właśnie, to po pierwsze sądzę, że w obecnej sytuacji wystarczy, żebyśmy pierdnęli. To jest podstawa, żeby nas zabić. Przypomnę, że pani Syrena mówiła, że jesteśmy o włosek od ścięcia. O włosek od wylecenia z anarchów, a to jest o włos od ścięcia. Ścięcia. Znaczy, ja nawet nie jestem w anarchach, więc No, czyli ty jesteś jeszcze bliżej. ja jestem jeszcze bliżej. Ale teoretycznie mam najmniej za uszami. Dobra, Wendy, podaj adres swojego brata i pojedziemy. Albo rodziny, cokolwiek. Nowolipie 1. Nowolipie 1. Okej. Odpalam silnik i kieruję nas na adres podany. Dobrze. Kolejna długa przejażdżka po mieście. Dojeżdżacie. Zajęło wam 40 minut. Jest już coraz mniej czasu. 4:40 na zegarze. Dobra, Wendy, czy twój brat jest w mieszkaniu? Oczywiście, że tak. Dlaczego miałoby go nie być? Nie wiem, może pracuje na nocna zmiana albo coś tego typu. Znaczy, jest szansa, że ogląda gwiazdy, ale to raczej nie o tej godzinie. Raczej śpi w domu. Czyli jak chcemy się tam dostać? Mogę się włamać. Zostało mi jeszcze parę wytrychów. No dobrze, do jego drzwi tak, ale co z frontowymi? Twój brat też cię nie lubi, czy... W sensie, no... Nie wiem, jakie... Może po prostu wejdziesz. Mój brat był moim najlepszym przyjacielem, Salvi. Przez całe moje życie miałam tylko i wyłącznie jego. Po swojej stronie. W takim razie czemu po prostu by nie wejść? Nie wiem, bo może uciekłam ze szpitala psychiatrycznego, w którym zamknął mnie mój ojciec i mój brat myśli, że jestem pierdolnięta i zwariowałam i nie mam umysłu. To bardzo dobry argument. Pewnie nawet jakby zadzwoniła na domofon i próbowała mu później wymazać pamięć, to zanim byś weszła, żeby poinformował twoich rodziców. Nie wiem, czy by poinformował moich... Pewnie tak. Słuchaj, Spider-Man, patrz się na No, To Salviego. w sumie zadanie dla ciebie. jeśli to jest blok, mogę wejść na dach, otworzyć po prostu. Zależy na którym piętrze mieszka. Drugim. Ile piętrowy jest budynek? Tero. To schodziłem więcej w szpitalu. Poradzę sobie. Poczekajcie pod klatką, ja po prostu tworzę. No dobra. Jak chcesz to zrobić, Salvi? A czy już jesteśmy pod tym? Tak. Aha, kamer nie ma tam, bo to jest blok. Nie ma. No to chcę po prostu wspiąć się po ścianie, oczywiście omijając szyby. I gdy będę na górze, no to są włazy na dach. Tak. No to chcę go otworzyć, zejść na sam dół klatki i otworzyć po prostu wejście. Od środka jest zawsze otwarty. No jest klamka i można otwierać. To prawda. Co prawda mógłbyś po prostu złapać za klamkę i mocniej szarpnąć. Ale to bardziej subtelne. Ale dobrze. Dobrze. Jak najbardziej wpuszczasz ich do środka. Chodźcie. Dobra. Mandy, prowadź. Jak coś poczekamy przed drzwiami. I wchodzę do środka. Idę pod mieszkanie numer 23. My również. Mhm. I? I co teraz, Wendy? Oby spał. Wytrychy. Zręczność i włamywanie się. Dodatkowo chciałabym użyć ciszy śmierci, która działa na mnie oraz wszystko, co jest na metr ode mnie. Dobrze. O, to ja też to użyję, no. Why not? Na siebie oczywiście. A ja po prostu usiądę na schodach. Za każdym razem, kiedy używacie ciszy śmierci, wydziera się taki dźwięk, To nie za cicha ta cisza śmierci. to taki szept jest bardzo delikatny. Czy jest sukcesy? Mogę przerzucić. Styknie. Okej, ale nie chcę, żeby było śladów, więc mogę przerzucić. Nie, okej. Otwierasz drzwi do głównego pokoju. Ty pamiętasz to mieszkanie? Widzisz na stole leżące duże ilości opakowań po pizzy. Trochę syfu ogólnie, wszędzie książki. Prawdopodobnie śpi w swoim pokoju. Ja jakby co, ja nie wchodzę, ja siedzę na schodach. A Mateusz?
Jak patrzę na Wendy i tak jakby pytam się, że tak powiem, czy mam wejść z nią? Wendy kiwa głową na nie. Stoję po prostu przed. I się zastanawiam, czy pamięta o wydrążonych książkach i podwójnych szufladach. Po czym? Podwójnych dnach szuflad. Wciąż mając ciszę śmierci, przeszukuje po części ten pokój. Rzuć mi proszę na spostrzegawczość, nie, inaczej, na śledztwo i spryt. Przerzucę 2 kości. Znaczy nie ma potrzeby, bo i tak ci się test udał, nawet z tą jedynką. Nic nie znajdujesz. Normalne rzeczy. Żadnych wzmianek o Inkwizycji, o tym, że wasza cała rodzina w tym jest, o tym, że ty jesteś wampirem i tak dalej. Nie ma nic takiego. Skoro nie ma nic takiego. Słyszysz takie głośne ziewnięcie. Wychodzę. I zamykam za sobą drzwi. To będzie trudne ponownie zamknąć drzwi na klucz. Nie na klucz. Po prostu. Po prostu za sobą. Okej, jasno. Zdrygam do Wendy głową w górę. Wendy tak pokazuje cicho. I widziałaś chyba, to istotna informacja, widziałaś tam chyba jakąś damską bieliznę w jednej z szufl. I szepcze do nich. Poza niezidentyfikowaną damską bielizną nic nie znalazłam. Po prostu nic ciekawego. Okej. Twój Tak. brat lubi się przebierać? Nie, miał pewnie kobietę u siebie, debilu. Mateusz... What the fuck? Różne dziwactwa na świecie. Nieważne. Dobra, która godzina? I nic tam nie ma. No nie. A przynajmniej nie w głównym pokoju. Musiałabym wejść do jego pokoju. Jestem głupia, mogłam się zrobić niewidzialna. Teraz to już trochę po ptokach. No, Ale to by było niebezpieczne, bo musiałabym tam... nieważne. Dobra. Wychodzimy. chodźmy. Dobra. Która godzina, jeśli mogę spytać pana narratora? I... dodatkowo wszystkie pieniądze, jakie mi zostały przy sobie, czyli niewiele niestety, po prostu wsuwam mu pod drzwi. Za mała szpara. Kurwa. Okej, to nieważne, to nie wsuwam. To wychodzimy stamtąd. Dobra, słuchajcie, trzeba szukać jakiegoś hotelu, bo nie mamy za wiele czasu. Piszcie na Google. Ja będę kierował. Po prostu dajcie mi adres. Najbliższy hotel. Taki przynajmniej 3-gwiazdkowy. Wow, powodzi się. No, aha, no właśnie, bo to zależy, ile mamy przy sobie. Ile masz przy sobie? No najbliżej do was jest hotel Mirrors Downtown za 177 zł za noc, a tam troszeczkę dalej Noctis Apartament są niezłe, 254 zł za noc. Nie, no dobra, 170. 70. 170, to nie przesadzajmy. Wendy, chcesz tam to jest bliżej i jest taniej. Tylko jedna noc. Okej, Ten droższy ma lepsze oceny. ten droższy ma lepsze oceny. I tak Mateusz stawia. Nie musisz wydawać już na benzynę, możesz postawić sam hotel. A masz przy sobie gotówkę, Mati? Mam 2000. To starczy, dobra. To jedziemy do tego droższego. Odpalam i kieruję nas do tego 3-gwiazdkowego hotelu. On nie jest 3-gwiazdkowy, To ilu? on jest 4. Wow! Powodzi się w Warszawie. No to jedziemy tam. No dobrze. Ale śpimy w jednym pokoju. Ale blisko to jest bardzo, jak coś. 2 minuty samochodu. Okej. Wchodzicie do środka. Ja tak szepczę do nich. Czy hotele też są pod kontrolą spokrewnionych? Tak. Bardzo możliwe. No, zajebiście. Ciekawe, u kogo dzisiaj nocujemy. Kobieta na recepcji przegląda czasopismo. Podnosi wzrok na was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Charlie, ty masz dowód. Chcieliśmy wypożyczyć pokój na 3 osób, albo 3 pokoje pojedyncze na jedną noc.
Mogę polecić pokój mieszkaniowy, akurat na 3 osoby. A ile by nas to wynosiło za jedną noc? 600 zł. Bierzemy. Proszę o okazanie dowodów. Wyjmuję swój, Pokazuję. Salvi, przypominasz sobie, jaką miałeś konsultację z bankiem ostatnim razem. Ale to tylko jak na sprzedaż alkoholu pani spojrzy, czy wyglądam dobrze i tyle. Nabierze ten twój dowód, Mateusza. A pani? Tak się składa, że nie mam przy sobie. A ma pani paszport? Ale to jest potrzebny dowód? Zgadza się. Nie tylko jednej osoby? Oż, Dawno nie byłem w hotelu. ja też. Niestety nie mam nic takiego. Nigdy nie byłem w hotelu. Bardzo mi przykro, ale muszę odmówić usług ze względu na to, że nie ma pani jak się wylegitymować. Taka polityka firmy. Rozumiem. Myślę, że powinniśmy o niej zapomnieć. Tak? Przepraszam? Czy możemy już nasze dowody z powrotem? Wynajmujemy pokój za 600 zł. Mi pani oddała. Dała pani koleżance dowód, ale jeszcze nie nam. Pytanie do was, czy wy zapłaciliście za to, czy nie płacicie? No nie, jeszcze, znaczy no jeszcze nie zapłaciliśmy. Pieniądze? Jaka była płatność? 600 zł tutaj. Powinno się zgadzać. Faktycznie dajecie te pieniądze? Tak, no ja daję Tak. ze 600 Okej, zł. Co odpiszę. Dobrze, pokój numer 27. Dziękuję bardzo. Karta albo klucze do niego? Kartę wam podaję. Okej, to biorę. Dziękujemy. Poglądam na Wendy tak. Czy ona wymazała mi pamięć podczas naszej gry w Guitar Hero? Nie, wydaje mi się. Nie zrobiłaby czegoś takiego. Daj nam klucze, tak? I odchodzimy. Tak, idziemy do pokoju. Tak, odeszliśmy, to mam takie... Kurwa, jak mocy Jedi normalnie. Trzeba sobie jakoś radzić. Zawsze można nosić po prostu dowód. Mam przy sobie dowód, ale nie mogę go okazać. Jestem poszukiwana. Ona jest poszukiwana. A ja jestem martwy, ale pani tylko sprawdza, czy wyglądamy. Ha! Ja jestem jedyny, który ma normalne życie, teoretycznie. Mam nadzieję, że będą rozdzielone łóżka. Jak tak, to ja biorę to oddzielne. No to... Nie zapytaliśmy się, czy... Wchodzicie na drugie piętro. Pokoje są dosyć nowoczesne, przypominają mieszkania. Najzwyczajniej w świecie, z łazienką, szafą. Widok na szarą, przesiąkniętą smogiem Warszawę. Wanna dosyć ciasna, mała. Łóżka, w sensie pokój, są łóżka, też jest bardzo wąski, można być. Na ścianie obraz nagiej kobiety, skulonej w błękitnych barwach. Jest tutaj wiele kolorystyki bieli i takiej nowoczesności. Jest plazma oczywiście, znaczy Smart TV, teraz już nie ma plazmy. Mieszkanie jest fajne, jeżeli ktoś lubi nowoczesność. No i problemem jest nasłonecznienie tego. Zasłonki co prawda są granatowe, ale granat nadal przepuszcza światło. Pytanie, są jakby... Łóżka są osobno? Czy... Jak najbardziej, w 3 pokojach. Dobrze. Okej. Ja zasuwam od razu zasłony wszystkie. Tak, to pierwsze na pewno. Tak, ja również to robię. Czy zmieszczę się pod łóżkiem? Tak, ale będzie ci bardzo ciasno. Czy łazienka ma okno? Nie, To już wiecie, kto śpi w wannie. ale no dobrze. Wanna jest, To jest naprawdę mała wanna. no, w sensie taka Za 700 zł to jest mała wanna. Co to jest? 600 zł. No, 600 zł. Macie prawie w centrum hotel. A jak te zasłony, czy ja jestem świadom, że one będą przepuszczać słońce? Będą przepuszczać jak skurwesyn słońce. Spalisz się od razu po 15 minutach. No to ja...
ja po prostu wejdę pod to łóżko i po bokach zasłonię się czym mogę. Alwi, spróbuj może zasłonić kołdrą albo kocem po okno. Albo materacem z łóżka Mateusza. Oż ja pierdolę. Dobra, no to biorę z łóżka Mateusza ten materac i wkładam go w to okno po prostu. Bo skoro on i tak nie śpi na swoim łóżku. O, wezmę sobie poduszki do tej wanny. I kołdrę. Dobra, no to powsadzaliście najróżniejsze rzeczy. Ustawiliście się w bardzo niekomfortowych sytuacjach. Ktoś tam stukał nad ranem drzwi, ale do waszego pokoju jakby snu nie przerywam. Może jakaś sprzątaczka albo zmiana pościeli, coś w tym stylu. Niemniej jednak zaczyna się nowy dzień. 21 listopada. Prosiłbym wszystkich o sprawdzian głodu. Jeżeli chcecie użyć rumieńca życia, użyjcie go. O, nie wzrasta. Nie wzrasta. Ani na rumieniec, ani na głód. O, mi na rumienie wzrasta. O, na głód mi nie wzrasta. Na rumieniec też nie. Wow, same dziesiątki poleciały na przebudzenie. Więc nie jesteście głodni. Znaczy, nie jesteście głodni. Zawsze was tkwi. I nie ma spokrewnionego, który byłby w stanie opanować swój głód. Nowa noc. Oczywiście ja wkładam ten materac z powrotem do łóżka. Ja bym się umył. Mamy na to czas? No 15 minut. No dobra, to właź szybko, ja po tobie. Idę się wykąpać. Zachód słońca jest teraz bardzo wcześnie, więc... O Boże, przepraszam. Wendy, wstajesz pierwsza oczywiście. Wstajesz o 15:40. Jo. Okej. Wendy nie robi nic szczególnego, bo łazienka jest zajęta. Pewnie będzie próbowała dalej się skontaktować z Mikołajem. Mimo, że na próżno, to i tak. Dobrze. Jak dalej spędzasz swoje godziny, czy po prostu czekasz na nich? Czekam na nich. Okej, wstajecie. Jak mnie mam, po prostu doprowadzacie pokój do porządku. Mhm. Tak. I co? No i myjemy się. Ja się myję. No ja przemywam tą zużytą fiolkę. Wodą po prostu przemywam. W kuchni, jak rozumiem. Czy z Mateuszem w wannie? Nie, raczej w kuchni. Odpuszczę sobie dzisiaj. Dobrze. Dobra, Wendy, czyli co teraz? Dom twoich rodziców? Dom moich rodziców. Tylko poczekajcie, bo jeśli mam być szczery, ja bym na początku zawiózł te rzeczy do kogokolwiek. Włamywanie się do domu o godzinie 19 nie jest dobrym pomysłem. Bo jeszcze zazwyczaj nikt nie śpi. No właśnie, to w sumie jest dobry pomysł, żeby przeczekać ten czas, ale jakoś produktywnie. Pojedźmy zostawić to, omówić nasze teorie, strzeżenia. Mieliśmy się skontaktować odnośnie z tego z powstańczykiem. Tylko jak? Albo możemy skontaktować się z detektywem. Tak, znaleźliśmy w sumie jego adres, ale Ale po co się z nim kontaktować? jak chcesz go przekonać? Chcesz mu grozić, czy wymazać mu? Widzieliście, że mam swoje sposoby. Ale ja nie rozumiem, po co chcesz tam dzwonić. Wiem, bo może chce się dowiedzieć, co na mnie ma i ewentualnie to zniszczyć? Mhm. Równie dobrze możemy się po prostu włamać do jego biura, nie dzwoniąc do niego. Też fakt. Poza tym mam maskę 1000 twarzy, mogłabym z nim po prostu porozmawiać, albo, nie wiem, odwrócić jego uwagę, a wy w tym czasie byście, nie wiem, przeszukali coś. Bo kto wie, może ma na was kontakt? Znaczy kontakt, może ma wasz trop? Na miarę. Mhm, rozumiem. Wątpię, jesteśmy tu dopiero tydzień. Ale to może być. Ale przez tydzień byliście ze mną widziani. To nie tak, że siedzimy w domu. Niektórzy siedzą, A nie możesz po prostu wysłać. później wracają po 2 dniach. I nikt tutaj nie żyje. Więc tak, albo mamy opcję prywatnego detektywa, albo katolickie stowarzyszenie, Nie. Nie. albo stowarzyszenie jeszcze jakieś inne, też Nie.
Wejdźmy po prostu do detektywa najpierw. I jak już zapadnie konkretna noc, pojedziemy do domu twoich rodziców. Jest też opcja właśnie domu moich rodziców, lub mogę magicznie się pojawić przed domem mojego brata. Dom twoich rodziców jest dobrą opcją, ale tak mówiłem później. A jeśli Okej. chodzi o prywatnego detektywa, możemy do niego pojechać. Tylko pytanie, czy ma on biuro, czy jest prywatnym detektywem i ma swoje biuro w prywatnym domu. Jest podany adres, ale Jest podany adres po prostu. czekajcie, wejdę na Google Mapsy i po prostu sprawdzę ten adres. Może będzie dało się zrzucić ludzika. Zobaczyć. Czekajcie. Panie narratorze, Słucham cię, Salvi. ja chciałbym sprawdzić na Google Mapsach ludzikiem, jak wygląda biuro tego detektywa. Czy... To czemu tego nie zrobisz? Bo nie... A nie, czekaj, mam ten adres, kurwa, zapisałem go, przepraszam. Pozwalam ci. Dziękuję. Przepraszam w takim razie. Biuro Nemezis. Paryska... To jest w takim bloku mieszkalnym. Blok mieszkalny, czyli chyba w mieszkaniu ma. Po prostu chodzi o to, czy... A godzina otwarcia? Świetnie, czyli moi rodzice wynajęli jakiegoś biedaka, żeby mnie szukał. Dzięki, mamo, dzięki, tato. Wendy... No trochę ma rację, gdyby wynajęli kogoś bogatego, kto ma biuro, łatwiej byłoby się tam włamać. To po pierwsze, a po drugie, byłaby większa szansa, że mnie znajdą. A tak? Zastanawiam się, czy w ogóle im zależy, żeby mnie znaleźć. Wendy... Przestańmy na tej myśli i po prostu jedźmy tam. To sprawdzić. Pan detektyw, jeśli ma pracę, to pracuje do późnych godzin albo o późnych godzinach. Okej. To odpalam samochód i jedziemy na Paryską 19/21. Mhm. Karty za hotel zostały zwrócone. Salvi będzie trzeba uzupełnić bak niedługo. Znowu? No to po drodze, jeśli jest, to uzupełnimy. Mówię niedługo, jeżeli byś chciał się udać gdzieś znowu, nie wiem, 2 godziny To nie, to drogi. po jakimś... To na razie starczy. Dobrze dojeżdżacie tam w okolice. Wygląda dosyć niepozornie, można by powiedzieć, ponieważ faktycznie to są bloki mieszkalne. Jest jedynie przy wejściu do klatki informacja o tym, że mieści się biuro detektywistyczne na parterze. To kto zagląda pierwszy? Wendy, maska? Tak, używam. Andy, czy możesz po prostu udać swojego ojca i tam wejść? Nie umiem jeszcze zamieniać się w konkretne osoby. Uczę się tego, ale jeszcze mi nie wychodzi. Może wejdź po prostu jako klient, Okej, ale co mi to da? żebyś mogła tam wejść. Tak, ale pewnie, nie wiem, będzie za mną cały ten czas. Zrobiliśmy głupio, że wyrzuciliśmy te gumowe rękawiczki. Dlaczego? No bo zostawisz ślady, jeśli czegoś dotkniesz. Zastanawiam się, czy zostawiam swoje ślady, czy ślady osób, w które się zmieniam. Dobre pytanie. Ale nie na teraz. No nie wiem, no Dobra, Mateusz, wejdź tam, udaj klienta. Albo powiedz, że masz informacje na mój temat. okej, i co mam zrobić? Kiedy już to zrobię? Wygoń go z biura, my tam wejdziemy. Jak mam go To wykonać z biura? Nie wiem, bądź kreatywny. Są... Mam pomysł. Sprawdź, czy są kamery. Wypij z niego, żeby zemdlał. I tyle. To jest głupi pomysł, Czemu? bo siłowy. Mój był lepszy. A, no tak, Mateusz nie ma znikania całego. No tak. Mówię serio. Wejdź tam, powiedz, że masz o mnie informacje, musisz pojechać z nim tam i tam wejdziemy. My z Salvim. Tylko, że się rozdzielimy i to bardzo. Nie szkodzi. No dobra. Ja się zgadzam, zależy jak ty, Mateusz. No chyba, że macie lepszy pomysł, to jestem otwarta na sugestie. No. Wendy, a czy sama nie mówiłaś, że dosłownie widział ostatnio mnie z tobą i nie będzie to troszkę podejrzane? A ja nie wiem tego. Nie mam takiej informacji. Ja po prostu mogę domniemać, że nas widział. Więc tym bardziej powinieneś
wejść tam i powiedzieć: hej, mam informację na temat Wendy Olsen. Ale to czemu ty tego nie zrobisz pod jakąkolwiek inną postacią? Bo zabiorą mnie, Ona w sumie wie, co szukać. to prawda, ja wiem czego szukać. No dobra. Dzwonię domofonem czy cokolwiek tam jest pod ten numer, gdzie jest ten detektyw. Od razu ci ktoś otwiera. Aha, nie pyta, nic, po prostu otwiera. Ja przytrzymuję nogą drzwi, żeby się nie zamknęły. Znaczy, stópką. Wchodzimy wszyscy. No dobra. No nie, ty wchodzisz. No ja wchodzę, no ale wy chyba też możecie wejść. Możemy się ukryć na wyższym piętrze po prostu. No, chodź Wendy. No to my wchodzimy na piętro. No, wyżej po prostu, na piętrze gdzieś siadamy. No to Mateuszu, po lewej twojej stronie widzisz duże, dębowe, czarne drzwi. Lekko uchylone. Widzisz, wiesz, plakietkę. No to dobrze, to pukam w takim razie. I wchodzę. Dobrze, widzisz mężczyznę z lekko kręconymi czarnymi włosami, spisującym czegoś. Wstaje. Dzień dobry panu. Dobry wieczór. Czy był pan umówiony? Nie byłem umówiony. Wiedziałem, że trzeba się umówić. Nie trzeba. Aha. Ale rozumiem, że dobrze trafiłem do detektywa. Tak, zgadza się. Dobrze. Detektyw prywatny Nemezis. Proszę, karta. Kartę? Tak. Wizytówkę ci podaję w sensie. Dobra, biorę w takim razie. Dziękuję. Ale to nie w tej sprawie. Jest tam jakieś krzesło, gdzie mogę usiąść po prostu? Okej, no to siadam w takim razie. Jest duże, mahoniowe biurko. Jest z takim ładnym obiciem na samym środku, taki zielony kamień. Jako blat. Już to jakieś regały, tam zegar odmierza czas. Wiesz, taki nakręcany zegar, taki duży, ładny. Inaczej, to nie jest mieszkanie, to jest biuro. Tak, jak najbardziej. Po prawej stronie jest jakiś taki pokój do, nie wiem, rozmów. To jest bardziej taka, nie wiem, recepcja czy coś w tym stylu. Ten pokój obok stoi otwarty. To wszystko zajmuje dosyć małą powierzchnię kwadratową. Ten pokój, w którym jesteś, ma z 22 metry kwadratowe. Ten po prawej jest taki bardziej podłużny, oceniłbym gdzieś na 18 metrów kwadratowych. Kawalerka. Przyszedłem tutaj, ponieważ z tego, co się dowiedziałem, to pan albo ktoś z tej agencji szuka jakiej Wendy Olsen. To pan zlecał to zadanie? Tak, tak. Pana imię i nazwisko? Romuald Barczyński. Sprawdza w laptopie. Nie zgadza mi się, Czemu? ponieważ było zlecone przez inną osobę. Podszywa się pan tutaj. Nie podszywam już. Mateuszu, czy chciałbyś przypomnieć sobie? Tak. Kurwa, jedynki mnie pewnie same wypadną. Inteligencja i śledztwo. Dan. Karol chyba, albo Wojtek, albo szympans. Nie, po prostu... Może to nie tak, nie? Przepraszam za zamieszanie. Coś mi się musiało pomylić. Wychodzę. Wychodzisz, dobrze. Tak. Dobra, Wendy. To kurwa przerasta moje umiejętności, on zadaje za dużo pytań. Ja pierdolę, nie umiałeś po prostu powiedzieć, że masz na temat Wendy informacje i ma z tobą pojechać. Tak, zapytał się mnie o imię i nazwisko. No i co podałeś? Fałszywe informacje. Wendy po prostu zaczyna się tam śmiać. Wendy, w tych dramatycznych warunkach i tym wszystkim, proszę, rzuć sobie na opanowanie oraz twoją siłę woli. Połowę właściwie.
zakrąglaną w górę. Okej. 3 sukcesy. 3 sukcesy. Okej. Jeszcze w miarę zostajesz twoje szaleństwo, ale masz takie, że zaczyna ci już drgać powieka na to wszystko. Tak, Wendy już drga powieka. Słuchajcie, ja zazwyczaj albo wpierdalam się z prawdą i wyciągam prawdę, albo wpierdalam się i najebuję komuś i wyciągam prawdę. Talvi. Ale Słucham. Coś... Masz coś na myśli? manipulator na kampanii ever. Manipulacja 1, przebiegłość 0. Słucham, Wendy. już nic. Już nic jesteś za chujowy do tego na to zadanie. On jest po prostu praworządny. To prawda. No. Mateusz, ale o co on cię zapytał dokładnie? Zapytał się mnie. Powiedziałem mu, że mam informacje na temat Wendy Olsen. Powiedział, że jestem zleceniodawcą. Powiedziałem... Co? No i co dalej? No powiedziałem, że tak, bo inaczej jakby on powiedział nie, to by zadawał pytania, a skąd pan wie? Mówisz, że od znajomej się dowiedziałeś. O, kurwa, od znajomych się dowiedziałem, że ktoś zaginął i nagle ją widziałem na ulicy. Mam być też twoją znajomą? I co, i nie pamiętałeś imienia mojego ojca, niech zgadnę? No nie pamiętałem. A jak ma? Co ty tam poddałeś? Eryk. Kurwa. Eryk Olsen. Wiedziałem, że coś na E. Ci podałeś Edward Olsen czy coś takiego? Nie, To jak? podałem nieprawdziwe imię i nazwisko. Kapiel. Czy ty powiedziałeś nawet nie nazwisko Olsen? No nie. Jakbym jebnął imię, to jeszcze by się... Już mogę już powiedzieć, że jestem wujkiem. Ja Wróć. pierdolę, i co tam. teraz? Tak, on ma Wróć wrócić, tam. pójść sobie. Umiesz wymazywać pamięć? Wendy, Nie! Okej. Ty tam idź. Useless. Wendy. Zamień się w kogoś. Zamieniam się maską 1000 twarzy. Ty musisz robić test, jak to robisz? Albo inaczej. Użyję niewidzialnej obecności, bo drzwi podobno były otwarte. I po prostu rozejrzę się po tym biurze. A jak wejdziesz? No drzwi są otwarte. Drzwi są uchylone. Uchylone i musisz je otworzyć A? jeszcze. Poza tym, jeżeli cokolwiek ruszysz, to ci łamie. Okej, no tak. Okej, to ten test jest nieważny. Ktoś wchodzi na klatkę z jamnikiem. Na górę wchodzi? Mhm. No to przypuszczam ich po prostu. Przepraszam. Szanowanko. Proszę. Dobra, mam to rozwiązać siłowo. Nie! Nie. Patrzysz na jamnika, a on mówi do ciebie: Wendy Olsen! To ja! Bartłomiej Rzepa! Bartłomiej Rzepa, co tu robisz? Potem się otrząsujesz, to chyba twoja wyobraźnia. Wendy, wszystko... Wendy nie ma nawet takiego imienia jak Bartłomień. Bartłomiej. Rzepa. Dobra, nieważne. To ten jamnik. Współczuję komuś z takim nazwiskiem. Psy mają nazwiska? Mój miał. Nieważne. Wendy, Właśnie, jesteś jedyną, która tu coś Salvi. może pomóc. Salvi. Słucham. Jeżeli będziesz chciał wejść do mojego domu, uważaj na mojego psa. Zwierzęta nas nie lubią. Pamiętam, a jak mam na niego uważać? Nie wiem, po prostu go. Idzie jakaś babcia z ciężkimi zakupami i Może pomogę. jakaś taka wymalowana jesteś dziewczyną. To pomóc czy nie? A w Boga wierzy? Oczywiście. A którego? Jednego. Pana naszego, że Amen. się zrodzi z Ducha Świętego. A to dobrze, to pomóżcie. A to chłopy pomogą. A to ja może. No dobrze. Wręcza Salviemu. Proszę, to takie z bazarku przyniosło. Biorę. No tak z 40 kilo. Ja, Ty i tak pomagam wejść po tych schodach. pani cały bazarek przyniosła. Nie, to tylko na śniadanie dzisiaj. Jeśli jutro. Musi mieć pani bardzo dużą rodzinę. Zazdroszczę.
Tylko męża. To musi mieć pani bardzo dużego męża, nie kurwa. Przepraszam. Tego nie było. O Boże, Jezu, jak mnie głowa boli. No. Dobra, wnoszę jej te siatki. Pomagamy jej. No, A dziękuję, Bóg zapłać. Tak, dziękujemy. Proszę. I schodzę. jak nam Bóg w szczęściu wynagrodzi. I schodzę tam. Wendy! Wchodzi do mieszkania. Henryczku, ziemniaczku ci kupiłam. Wendy, jesteś jedyna, która może tu coś zrobić. Okej, ale co ja mam niby zrobić? Wejdź, powiedz, że... Teraz to będzie podejrzane. Nie, ale może niech powie, że... Czy na drzwiach pisze, do której to jest otwarte? Tak. Do której? Do 23. Ja pier... A jest? 15:34 Wendy wstała, wstaliście 2 godziny później. 17:34 plus droga tutaj. Przejechaliście trochę. Myślę, że jest coś koło 18:40. Musielibyśmy poczekać parę godzin. Albo mogę wejść Nie i możesz podać... go jakoś uśpić? No, nie. Ale mogę tam wejść i podać się za mojego brata. Tylko się zmień w mężczyznę. Ale to będzie dziwne, może po prostu... Coś zmienisz się w kobietę. Mogę się zmienić w mężczyznę. Bo jak to jest losowe, czy jak? Nie, zmieniam się w kogo chcę. Ale mówiłaś, że nie umożesz w dokładnych osoby się No nie, ale skoro zapytał Mateusza o imię i nazwisko, to znaczy, że najwyraźniej nie widział. Wchodzi jakiś mężczyzna w czarnym kapeluszu, kremka, budowa ciała, krótki bardzo zarost siwy, z miną jak trola mieszkającego pod mostem. Wchodzi do tej agencji, patrzy na was i wchodzi. Wendy, To mógł być jego asystent. Ten, z którym rozmawiałeś, Mateusz. Tak, i on właśnie popatrzył się na nas i widział pewnie twoje zdjęcia. Ale zmieniłam się trochę od tamtego czasu. naprawdę? Więc miejmy nadzieję, że jest ślepy. Marcelina ledwo mnie poznała. Dobra, szybko, co robimy? Bo ile to może trwać? Wchodzisz tam, Nie wiem, zmień się w swoją mamę, może tatę, może brata, cokolwiek. Zmieniam się w jakąś kobietę. Jestem kuzynką Wendy Olsen. Wyglądasz jak taka bardzo wymalowana kobieta, taka glamour. Taka lampuciara, rozumiem. Okej. Jestem kuzynką Wendy Olsen. Super, panie kuzynko, proszę wymyślić sobie dobre imię i nazwisko. Albo ciocią. Crandy Olsen. Ja pierdolę. No i już. No, Ruchy. okej. Wendy udaje, że żuje gumę. Idzie to. Wygląda jak dziewczynę z Instagrama, bardzo wymalowanym. No nic, wchodzisz do środka. nie ma prawa się udać. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? Nazywam się Tamara Olsen i jestem ciocią mojej ukochanej Wendy. Słyszałam, że zaginęła. Jestem niesamowicie zmartwiona tą sytuacją. Jestem siostrą Sary Olsen. Proszę usiąść. Siadam. Czy się pani czegoś napije? Ach, nie, to zniszczy smak mojej gumy. No dobrze. Jak pani mówi, Tamara Olsen, tak? Zgadza się. I się martwi pani o siostrzenicę? Bardzo. To mój kochany aniołek. No dobrze. W jakiej pani sprawie przychodzi? Ma pani jakieś informacje? Widziała pani może ją, czy... Właśnie nie widziałam i to jest mój problem. Chciałabym się dowiedzieć, na czym pan stoi.
Przykro mi, ale mogę udzielić informacji tylko osobie zlecającej. Ale widzi pani, ten przebrzydły Eryk mnie nie lubi i nigdy o niczym nie chce mi mówić. A ja naprawdę martwię się o moją kochaną Wendy. Rzuć mi proszę na charyzmę plus występy. 3 sukcesy. Przerzucę. 5 sukcesów. No jest skoncentrowane troszeczkę na twoich walorach kobiecych. Tak, Wendy ogólnie jak siada, to tak robi jakby Ściska biust rękoma. ściska biust rękoma, żeby bardziej go, Ramionami. tak, żeby No, był bardziej Rękoma, No, kurwa. ale tak. nie rękoma, tylko ramionami, tak żeby był Ramionami. bardziej widoczny. Dobrze. Aha. Co mogę ci, Tamaro, powiedzieć? Jak mówiłam, chcę wiedzieć, czy macie jakieś informacje na temat mojej ukochanej Wendy. Niestety niewiele. Bardzo się o nią martwię. Pracujemy jak możemy, żeby ją znaleźć. No a co macie? Rozmawialiście już z kimś, z tą jej przyjaciółką? Podobno miał jakieś kontakty z niedawno zmarłym politykiem. Nie wiem, czy pani słyszała. Nie, nic mi na ten temat. Z Nikitą Tarkowskim. Okazało się, że był mordercą. O mój Boże! Co z moją Wendy? Czy coś wiadomo? Właśnie niestety niewiele, przykro mi mówić, ale rozważamy różne możliwości. Straszne. No, rodzina się bardzo niepokoi. Rozmawialiście z jej bratem? Tak, była. No i coś mówił? Byli, Niechętna do współpracy. zawsze byli ze sobą blisko. No, ale nie wiemy niestety zbyt wiele na chwilę. No, jak mówię, ta sprawa teraz z tym politykiem rzuca naprawdę piorne spojrzenia na to wszystko. Ale chyba nie myślicie, że on mógł coś jej zrobić. No niestety tego wykluczyć nie możemy. Straszne. To wszystko jest po prostu straszne. Wendy tak się wachluje ręką. Ale dalej ma tak klatkę, jest bardzo wyprostowana, także wszystko było na pewno widać. No niestety, no, nie mogę pani nic powiedzieć. Jakbyśmy coś mieli, no to proszę się z panem Erykiem kontaktować, no bo jednak jemu wszystkie informacje przekażemy. Postaram się, ale jak mówię, Eryk za mną nie przepada. Rozumiem, ale w tych trudnych warunkach może pan Eryk powie pani więcej, jak się sprawa rozjaśni. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo za pomoc. Proszę bardzo. Miłego dnia. Załatwi się to. Mam taką nadzieję. I wychodzę. Tak do Salwiego na tej klatce schodowej. A na chuj my przyszliśmy do tego detektywa? Nie wiem, żeby jak coś pójdzie nie tak, ją wesprzeć, I guess. Zresztą nie mamy nic lepszego do roboty. Doma mi nie odpisuje, więc... I wychodzę do nich. Po czym ręką im jakby chcę wyjść z budynku i ręką im pokazuję, żeby poszli. No dobra, Okej, wychodzę. Idziemy za nią. Chcę tak wyjść, żeby mnie nie zauważył ten kurwa asystent, czy kto to tam był. No, ja również chcę być niezauważonym. No, to powodzenia wam życia. Na pewno nikt was nie zauważy. Jest niesamowicie ukryci na tym wąskim korytarzu. Proszę was o rzut na zręczność i ukrycie. Twoja maska jeszcze zostaje do wyjścia z samego budynku, ale potem już jej nie będzie. Dodatkowo. Ukrycie. Słucham? A, dobra, myślałem, że nie ma ukrycia, nieważne. 3 sukcesy. 3 sukcesy. 2. 2 sukcesy. Sukcesy. No, Mateusza tam pewnie dojrzał okiem. Przynajmniej to nie jest kompulsja. To prawda. No i wiadomo, no ty byłeś przed chwilą, no to może myślał, że byłeś powiązany z Miką Olsen. Tak dziwnie. I niemniej jednak, co do Dony,
Donna napisała do ciebie. Doma. Proszę, Doma. Myślałem o domie, ale jak Donna napisała, to też chętnie odczytam. Podobne imiona, wiem. Donna ci napisała. Proszę określić ilość i podać konto lub inną formę wysyłki. Nic więcej to. Czy oni nam na przesłuchaniu powiedzieli dokładnie, ilu zginęło później w szpitalu? Wydaje mi się, że wszyscy. No dobra, to tylko 2 potwierdzone. Odpisuję 2 pewnych, więcej niepewnych, więc proszę za nich nie przesyłać. Przez Amadeusza, jeśli możliwość. Dziękuję. Wysyła ci czarną panterę. W sensie emotikonkę. Okej, Coś ci przeczucie mówi, że to oznacza, że załatwia. okej, to ja wysyłam kciuk w górę emoji. I chowam telefon. Jakie są wasze dalsze plany? Która godzinka? To jest ważne. Do naszych planów. Niewiele się zmieniło, no tutaj nie jesteście za długo, więc minęło co, no 20-30 minut, 19:10 bym powiedział. Mhm. O której twoi rodzice chodzą spać? Żeby się włamać do kogoś do domu, kiedy śpi, jest potrzebna według mnie koło godziny 2, 3 w nocy. Wtedy jest najgłębszy sen. 1, 2, 3, no powiedzmy. To co, chcemy... Jak mówiłam, mogę się pojawić pod domem mojego brata. Ale już I tam po- byliśmy. Okej, ale mogę z nim po prostu porozmawiać. To czemu nie zrobiłaś tego wczoraj? Bo włamałam się mu do domu. Ale no to czemu chcesz teraz z nim rozmawiać? W każdym razie idę dalej. Odchodzę w ogóle od tego biura. No idziemy do samochodu, No domyślam tak, no. się. Nie zaparkowałem na pewno przed nim, tylko gdzieś 20 metrów dalej. No dobra, ale Ja czemu? bym teraz pojechał albo do tych policjantów, albo do kogoś i zdał im chociaż to, co mamy. Ale czy ty rozumiesz, że my nic nie mamy? Nie mam dokumentu ani dowodu, który zaprzecza lub potwierdza to, że mój ojciec współpracuje z Inkwizycją. Nie mam nic takiego. Mam tylko... Dlatego chcemy pojechać do twojego domu, żeby upewnić się, że nic więcej takiego nie ma. Tak, dlatego mówię Mateuszowi, że to jest głupi pomysł jechać tam teraz. Sprawdzaliście, że za podwójnymi jakby dnami szuflad i Nie było czegoś takiego. Nie było, po nie prostu było, czy były nie normalne. sprawdzałaś. W biurze nie było. W biurze nie było i w domu mojego brata nie było. No dobrze, Wendy, co proponujesz? Nie wiem, chcesz zwabić swoich rodziców do swojego brata, czy... No. Nie wiem, jaki masz plan. Bo albo możemy czekać, marnować czas. Nie chcę właśnie tego robić, Bo ale został nam ten i następny dzień na to. mój brat się teraz o mnie martwi, ponieważ... Jakby ci to powiedzieć? Wszyscy myślą, że Nikita mógł mnie zabić. Z mojej rodziny. Bo jest Nie mordercą. dziwię się. Nie dziwię się. Brzmi to wiarygodnie, niestety. Co, chcesz po prostu sobie z nim na pogawędkę pójść? To głupie. No to... Co innego, Wendy, tak to. Ja... Możemy jeszcze ostatecznie pojechać po prostu po drodze do Amadeusza. Po co? Przelew od Dony. Okej, to zróbmy to na razie. Gotówka ci się przyda. Krwawa forsa, jak zawsze. Dobra, to kieruję swój samochód na biuro Amadeusza. Zatankować. O, tak, i po drodze, jeśli jest, zatankować można. Dobrze, zatankowaliście. Jedziecie bezpośrednio do Amadeusza? Mhm. Może przydałoby się zadzwonić? Może go tam w ogóle nie ma? Przedzić, dobry pomysł. Wendy, Mateusz, któryś z was? Ja prowadzę, więc tak średnio. Jesteście trochę blisko, więc... Nawet Dobra. jeżeli miałoby go nie być. Zależy jak chcecie. Dobra, może po prostu sprawdźmy, zapukamy i tyle. Jak nie będzie, to nie, to zrobię to kiedy indziej. Podjeżdżacie.
z zachowaniem pewnego rodzaju dystansu. Widzicie? Oczywiście kancelarię prawniczą Amadeusza. Podchodzę do drzwi kancelarii i pukam. Otwiera wam z troszeczkę rozczachranymi włosami, nie tak ułożonymi jak zawsze. Z lekko opuszczonym krawatem, pod spodem biała koszula, wiśniowa marynarka, granatowe spodnie. O, Dobry wieczór, czy przeszkadzamy w czymś? jestem trochę zajęty. A co chcecie? Przelew od pani Donny, czy już został uregulowany? Pytanie do moich graczy. O, tak nigdy nie robię. O, Na jaką kwotę się zgodziliśmy za głowę? 10 tysięcy, 10 pani tysięcy. Donna. Okej, dzięki. Tak, przyszedł. Czy mógłbym odebrać na szybko? Jasne. Okej. Nie ma na to żadnej torby, prawda? Nie bardzo. W bagażniku mieliśmy 100 tysięcy, stąd że te 10 tysięcy jakoś upasz. 20. Gdzieś. No tak, ale przenosić się. No dobra, to przenoszę po prostu, jak on mi daje, to przenoszę te 20 tysięcy do bagażnika. Nie powiedziałbym, że to jest 20 tysięcy. A ile? To jest 60 tysięcy. Oni Donna jest bardzo hojna. Okej. No nic. 25 dla mnie. Nie. Ja ubiłem, ja jednego ubiłem. Teraz 15. Sie. Okej. Wsadzam te wszystkie pliki i jeśli jest taki plik 5000, to już będąc w samochodzie podaję go Wendy. To za twoje wszystkie pożyczki. Potrzeba. Dziękuję, że mogłem wam pomóc. Wychodzi Dzięki. jeszcze tam. Dziękujemy również. Dziękuję, Miłej nocy. Amadeuszu. Dobrej nocy. Oby się nie skończył jak Nikita. Chwila, czy za zakupy też jest doliczony większy procent? Zasłucham za co? Zakupy. Jakie zakupy, Salvi? Telefon chciałbym. A, niezarejestrowany telefon, tylko i wyłącznie na ciebie. Tak, i może na... Możesz kupić, akurat mam. Parę na stanie. A czy dowód rejestracyjny? Nie, w sensie dowód osobowy. Osobisty. Tak. Dawno nie używałem. Jasne. No problemu. Dobra, ile za telefon? Wróć do mnie z tymi pieniędzmi jednak. To wszystko będzie kosztowało? Nie. Okej, to Będzie kosztowało dużo więcej. słucham. Taki żarcik, Salvi. Czyli co, chcesz dowód osobisty, nowy i chcesz telefon. Telefon zabezpieczony. Telefon od ciebie to będzie 4000 Okej. i dowód to będzie 10 tysięcy. Jednorazowe, więc no dobra. 14 tysięcy. Amadeuszu, podchodzę do niego. Tak, Wendy. Ja też bym chciała dowód. Dla ciebie tak samo. Sama Wendy, kwota. ty byś chyba nie chciała dowodu na Wendy Olsen, tylko coś innego, nie? No, nie. A nie, bo wy oboje teoretycznie nie żyjecie. Dobra, nieważne. Dobra, czyli to ja mu daję to 14 tysięcy, wracam do niego do biura. Z tymi pieniędzmi. To chodźcie, zrobię wam zdjęcie do dowodu. No dobra. Okej? Podchodzicie do białej ściany. Bierze aparat, pstryk, jakkolwiek. Salviego pstryk, jakkolwiek. Okej, wystarczy. Kiedy odbiór? Przybliżony czas? Zobaczę, co z moim gościem od dowodu. A, I dam dobra. wam znać. Myślę, że nie dłużej niż 2 dni. Amadeuszu, Tak. czy mogę zapłacić przy odbiorze? Czy to będzie problem? Zapłacę za ciebie, Wendy, jeśli chcesz. Preferowałbym. Oddam ci w domu. Dobra, nie musisz. To daję jeszcze kolejne 10 tysięcy.
Dobrze, uzupełnijcie sobie te wszystkie wydatki. No to co? Szerokiej drogi wam, szczęścia więcej, uśmiechu trochę. Na to za późno. Już nigdy nie będę szczęśliwa. Ale za głośnik zapłacę przy odbiorze dowodu. Ja jeszcze chcę pana narratora spytać, bo on powiedział, że ma przy sobie te telefony. Czy on mi podał? Tak, podaję ci takiego samego, jak oni mają. Sam model. Dobra. Stałeś w kolorze kakaowym. Jej. Masz na myśli takie jak Wendy ma? Dziękuję ci, Amadeuszu. Tak, zapomniałem. Dzięki, Amadeuszu. To widzimy się kiedyś, jak będzie gotowe wszystko. Dobra, Na razie. powodzenia. Przyda się, dzięki. Co Wendy mówisz, że nie będziesz szczęśliwa? Głowa do góry. Musimy przeżyć tylko inkwizycję. Już nigdy nie będę szczęśliwa. Wendy idzie smutna do samochodu. Z taką głową spuszczoną w dół. Ja tak delikatnie klepę Amadeusza po ramieniu. Musi mu jej pan wybaczyć. I też odchodzę do samochodu. Wsiadam. Ja leżę rozjebany na tylnej kanapie. Jestem sam, więc... Dobra. To dobra, jak nie mamy nic do roboty, to pojedźmy odstawić te pieniądze do domu, żeby były bezpieczne i akurat pewnie będzie czas na drogę do ciebie. Albo coś porobimy jeszcze przez ten czas. Mateusz, zrób głupią minę. Tak, kurwa, jestem małpa w zoo. Możesz zrobić małpę. Proszę. Wracam się dupą do przodu samochodu. Rzuć kałem. Nie, Wendy, to mój samochód. Salwie rzuci telefonem, rzuci kakałem, więc close enough. A właśnie, czekaj. Czy ja muszę przełożyć sobie kartę SIM do tego nowego telefonu, czy on już ma wszystko? Nie, on ma wszystko. To podaję Wendy mój stary telefon, wyciągam z niego kartę SIM i ją miażdżę po prostu. Masz, jak chcesz, to sobie wyżyj się na starym telefonie. A co z twoimi kontaktami? Kurwa. Zadziałałem zbyt pochopnie. Mateusz się zaczyna tam śmiać z tego samochodu. Wiecie co, to chyba... Kurwa, nie jest nasz dzień. Ja chciałam tylko, żeby Mateusz zrobił głupią. Kurwa, kontakt z Doną. Czy możemy to jakoś... Ja chciałam tylko, żeby Mateusz zrobił głupią minę. To miało mnie pocieszyć, ale Mateusz jest nieczuły. Nie, Wendy, nie jestem nieczuły, po prostu nie umiem robić głupich min. Czy ja mogę sobie przypomnieć numer? Ja pierdolę. Dobra, może zapisałeś w telefonie, a nie na karcie SIM. Sprawdzam telefon na karcie pamięci. Wiesz co, rzuć sobie D10. Jedna kość, po prostu na szczęście. 6. Masz jeden kontakt. To masz kontakt tylko i wyłącznie do... Słucham. do babci Rozali. Dobrze, przepisuję sobie kontakt do babci. Podajcie mi... Pierdolę. Podajcie mi swoje numery jeszcze. Jak podają, to zapisuję. Wymieniam się numerem. Ale nagle patrzysz w kontaktach i widzisz na szybkie wybieranie na jedynkę Amadeusz. Zostawił po sobie kontakt. Wow! Super. Tu mam numery do nich, do babci i do Amadeusza. Kurwa, kontakt z Doną. Z domą. Ja pierdolę. Dobra, jakoś ją znajdziesz. Masz więcej dni niż ja. Jak kurwa? Ona nie jeździ codziennie na ten sam tor treningowy, żeby przyłapać kolejnych nowych... Zapytaj się może tych ziomków z policją, pewnie oni mają jakiś kontakt do niej. Może jak będziemy im odstawiać rzeczy Wendy, to mogę spytać. A jeśli nie kontakt, to chociaż adres, no jeśli pojawisz się pod jej domem, to raczej nic się strasznego nie stanie. Nie znam jej adresu normalnie. To powiesz, że
Nie wiem, powiedzmy, że się zabujałeś i wyszukałeś Znalazłem w razem internecie. ze stalkerem. Dokładnie. Dobra, jakoś to obczajmy. Jedźmy do domu odstawić pieniądze i czas na kolejne. Czas na kolejne włamywanie się. No to jedziemy do domu. Dobrze. Upływa kolejny czas. Odstawiacie te pieniądze, gdzie jedziecie stąd. Ile Wendy mi oddaje, jeśli mogę spytać? Wendy ci oddaje całość. Okej, całe 10 000, no dobrze, Salvi będzie wypierał to, ale no jak już... Tylko Mateusz ma safe, prawda? Mhm. Daję te moje 14 dodatkowych tysięcy do sejfu. Wendy trzyma swoje pieniądze pod łóżkiem. A ja w szafie po prostu, tam gdzie się trzyma jakieś bieliznę, to tam se wkładam do swojego pokoju. To grubo. Głębokie są te szafki, więc chyba się nada. No dobra. Jeśli jest dobra godzina, to możemy jechać do twojego domu, Wendy. W sensie twoich rodziców. Okej. Podaj tylko adres. Jeszcze przed tym złapę drugiego pająka gdzieś. Stan naładowania waszych telefonów jest kiepski. Kurwa, wybijesz na wszystkie pająki w chałupie. To jest problem. Tak, podobno szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są. Ciekawe. Nie słyszałem tego wcześniej. No dobra. A Nikita dom opuścił, więc jest troszkę szczęśliwy. Zostały po nim ubrania, rzeczy jego personalne i różne inne. Chciałabym przeszukać jego pokój. No właśnie. Co wy na to, żeby to po prostu spalić? Po tym Jestem jak za. przeszukamy. To Jestem też, za. ale na początku przeszukać. No dobra. O, piec tutaj mamy, nie? Kominek, kuchenkę, piekarnik. Da się, jest w sumie, wiesz co, jest taki murowany, fajny kominek na zewnątrz, No to tak. którym można grillować na... To jest najlepszy wybór. Tylko na początku przeszukać trzeba nic wartościowego. No. Albo w informację wartościowego. Halo? Czy to Sabat? Niestety telefonu Nikity nie ma. No ale wiadomo, został po nim noktowizor, te multitoole. Dobra, to te wartościowe rzeczy wrzucam gdzieś do szafki, te multitoole i noktowizor. No i wiadomo, no, wszystkie pieniądze Nikity. No, a Ubrania. co, dzielimy na 3? Nie, one już są w pokoju Wendy. Spoko. Ja i tak nie chciałem ich. Ty ze swojego nie wychodziłeś pokoju, to... Czyli co, wybieracie się spalić te rzeczy teraz? Tak, to kominka, te Tak. ubrania wszystkie. No dobra. Kominka na zewnątrz czy w środku? Na bo to będzie zewnątrz. śmierdzieć. Na zewnątrz. To wiecie, jest parę paczek z węglem. A jest rozpałka też? Tak. Też wrzucam ją. Czy ktoś ma zapalniczkę? Lęk. Czujesz, wiesz, opór taki mentalny na to wszystko. Czujesz, wiesz... Ale zaciskam zęby. Bo bardziej wolę jednak to spalić niż mieć to gdzieś z tyłu głowy. Wendy się odsuwa dosyć... Trzyma dystans. Duży. Czy ktoś ma zapalniczkę? Ja mam. Odpalam nią fajki. Jeszcze został ten strój policjanta, czy czegoś, w czym występował. To Tylko będzie spalone wrzucamy. w pierwszej kolejności. No, to No, pierwszy idzie to spalenie. To od razu. No to ja mocuję na jakimś dłuższym patyku rozpałkę, bo jaka to jest rozpałka? Taka płynna czy kostka? Płynna. No to polewam koniec patyka tą rozpałką, podpalam go i wrzucam ten patyk tam do kominka. Oczywiście odsunięty tak... Obserwujecie, jak ostatnie szczątki Nikity
ulatniają się z tego świata. Nikita pomógł, zniszczył, pomógł, zniszczył. Mógłby być naprawdę bohaterem tego wszystkiego. Mógłby wiele zyskać w oczach spokrewnionych, którzy żyją tu setki lat. Ale to się nie wydarzyło. Ktoś w końcu, w którymś momencie przypisze sobie zasługi Nikity. Nie teraz. Za jakiś czas. Za 10, 20, 50 lat. Ale nie teraz. I na tym zakończymy dzisiejszą sesję. Moi drodzy, przetrwaliście wszyscy 27 rozdział. Powrót do Czerni. To była ciężka droga. Przesłuchania, gonitwa teraz Wendy, by tylko wyrobić się na czas, by uratować swoją rodzinę. Poświęciła przez to Mikołaja w pewnym tego słowa znaczeniu. Salvi i Mateusz są powikłani do tego stopnia już w losy Warsaw by Night, że ucieczka jest najgorszym wyjściem, ponieważ wzbudziłaby wiele podejrzeń u wszystkich. To na was oczy są spokrewnione, na was na inkwizycję. Jest mniej przyjemnie. Widać szkody, jakie wyrządził Nikita. Ale to, że ktoś miał takie otoczenie, nie znaczy, że jego los musi być przypieczętowany. Wy nie jesteście Nikitą i ewidentnie już nie chcecie mieć nic wspólnego z nim. Tak jak jego dom się spalił, tak w nowym domu spalił się jego dobytek i jego rzeczy. Czy Wendy uratuje swoją rodzinę? Czy Salvi odzyska kontakt z domą? I czy Mateusz spotka się z kuzynem, który może okazać się czym? No właśnie. Nie wiem tego, ale wiem jedno. Możemy dowiedzieć się Na Na następnej następnej sesji. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Dziękujemy. My też dziękujemy. Dziękujemy. Jak zawsze krwiście i wyboiście. O, to będzie dobry tytuł na wyścigi. Dziękuję za wysłuchanie. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.